Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku ze mną. Ja się nazywam Ania Mroczkowska. Jesteśmy u mnie w mieszkaniu. Dzisiaj zobaczycie mój dzień z jedzenia. Dzisiaj mam ogólnie dzień treningowy, więc zobaczycie, jak jem w takim dniu. Na początku pokażę Wam swój posiłek przedtreningowy, który jednocześnie jest moim śniadaniem. Tutaj zobaczycie zdjęcie tego posiłku, zobaczycie również jak przygotowuję ten posiłek. I tak wygląda mój posiłek pierwszy, posiłek przedtreningowy. Tutaj w misce mam 40 g kaszy mannej, którą ugotowałam wczoraj. Zostawiam to na całą noc. Ja ogólnie wolę taką konsystencję gęstą, zwartą. Nie za bardzo lubię leistą, więc przygotowuję sobie dzień wcześniej. Do tego dodaję sobie takie płatki śniadaniowe. Kupiłam je na Allegro, gdyby ktoś szukał. Do tego borówki 30 g, banana 20 g, gorzką czekoladę 10 g, do tego masełko oczywiście orzechowe z firmy Cheat Meal i izolat, który włożyłam do lodówki, oczywiście wymieszałam z wodą, włożyłam do zamrażarki tak na 30 minut. Ja lubię taką konsystencję troszeczkę lodów. Izolat oczywiście z firmy Hero Lab, smak ciasteczko obowiązkowo. I zaraz Wam pokażę, jak to będzie finalnie wyglądać, już jak wszystko będę miała w misce. I tak wygląda mój posiłek już gotowy. Jeśli chodzi o makro, to wygląda to następująco. Tutaj jest 30 g białka, 10 g tłuszczy i 50 g węgli. Do tego jeszcze jest kawa z mlekiem migdałowym. Tutaj jest posypka taka zero czekoladowa. I co? No i zabieram się za jedzenie. Jeśli chodzi o mnie, to nadal jestem na minikacie, tak jak Wam w ostatnim odcinku wspominałam. W tym momencie mam wagę 79 kg i chciałabym tak mniej więcej, tutaj z Łukaszem rozmawiałam, zejść do wagi 77 kg. Ja się w takiej wadze najlepiej po prostu czuję i taką wagę będziemy przez jakiś czas utrzymywać. Więc jeszcze zostało 2 kg do zrzucenia. Czuję się ogólnie świetnie. Zobaczycie, jak te posiłki u mnie wyglądają właśnie w takim okresie. I co? I zobaczycie też krótkie fragmenty z mojego treningu, więc zapraszam Was do oglądania i lecimy na trening. Tutaj możecie zobaczyć moje nagrody. To jest chyba najważniejsza dla mnie nagroda. Zawsze o niej marzyłam. To jest taki pas bokserski z Rumunii. Do tego była korona, no i medal. Tutaj nagroda z Węgier w Budapeszcie, gdzie zdobyłam pierwsze kwalifikacje na Olimpię. Też bardzo ważna dla mnie nagroda i w ogóle ta ogólnie półka jest bardzo dla mnie ważna, bo pokazuje tu, że tak powiem, widać tą moją ciężką pracę, tak, którą włożyłam w przygotowania do każdych zawodów. Pamiętajcie o jednej rzeczy, takiej dosyć banalnej, tak, może się powtórzę, nieraz już pewnie o tym słyszeliście, że trzeba wierzyć w swoje marzenia i przede wszystkim się nie poddawać, brnąć pomimo opinii ludzi, różnych takich jakichś schodków, które oczywiście zawsze napotkamy gdzieś po drodze. Nie warto się tym przejmować. Teraz patrząc na to wszystko, cieszę się, że nigdy się nie kierowałam opinią ludzi i słyszałam, że po co to robisz, będziesz wyglądać strasznie męsko, będziesz nieszczęśliwa, będziesz niezdrowa, umrzesz. No, różnie takie opinie się, że tak powiem, słyszało, ale teraz tego nie żałuję, naprawdę nie żałuję. Jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się do czegoś dojść i tak samo radzę Wam też robić. Nigdy się nie poddawajcie, zawsze róbcie to, co kochacie.
Oczywiście nie mogło zabraknąć suplementacji, która, jak wiecie, jest bardzo istotna w przygotowaniach do zawodów. Ja osobiście polecam firmę Hero Lab i 4Plus Nutrition. Cenowo wychodzi bardzo korzystnie. Jestem bardzo zadowolona z tych suplementów. Oczywiście wszystkie suplementy, które tutaj widzicie, dostaniecie w sklepie Muscle Power, a z moim kodem rabatowym, wiadomo, będziecie mieć taniej. Jeśli chodzi o suplementację, to u mnie jest naprawdę taka podstawowa. Tak, jest omega, jest witamina C, witamina D3, magnez, co tam jeszcze, cynk, witamina D3 już mówiłam, omega, tutaj teraz próbuję kolagen, fajnie się naprawdę sprawdza. Można też dostać biotynę z tej nowej serii. Ja sobie zamówię w przyszłym miesiącu, też wypróbuję. No i tak to właśnie wygląda. Jeszcze zrobię sobie picie na trening. Oczywiście dodam sobie kreatynę z firmy Hero Lab. Jedną miareczkę i możemy lecieć na trening. Dobra, jest gotowe, możemy lecieć. No i tak, jesteśmy u mnie na siłowni, to miejsce już znacie. Dzisiaj zobaczycie urywki mojego treningu. Tak jak Wam mówiłam, to będzie odcinek na temat mojego jedzenia, nie treningu. Trening oczywiście zobaczycie w kolejnych odcinkach, a dzisiaj zapraszam Was do oglądania części tutaj krótkiej treningowej. Lecimy, nie gadamy, lecimy na trening. I tak, skończyłam już trening, teraz lecimy do mieszkania z powrotem, pokażę Wam swój posiłek potreningowy i kolejne posiłki, które jem w ciągu dnia. Mam nadzieję, że ten urywek treningu Wam się podobał, że będziecie dalej oglądać dalszy ciąg tego odcinka, więc zapraszam Was do mieszkania na posiłek potreningowy, mój ulubiony, podkreślam. I tak, jesteśmy z powrotem w mieszkaniu. Pokażę Wam, tak jak mówiłam, swój posiłek potreningowy. Niektórzy z Was już go znają, bo ten posiłek jem od paru lat. Nie znudził mi się. Jestem typem człowieka, który może jeść non-stop to samo. Jeżeli mi coś smakuje, to po prostu nie zmieniam i jem to na okrągło. Więc tak, jeśli chodzi o mój posiłek potreningowy, to wygląda to następująco. Tutaj mam 50 gram płatków ryżowych, które wczoraj ugotowałam i też zostawiam sobie to na noc. Tak jak
w posiłku przedtreningowym. Do tego są 2 biszkopty, czyli 16 gram właśnie takich biszkoptów. Do tego jeszcze wleci 20 gram żelek i takie niskotłuszczowe, niskokaloryczne lody Breyers. To jest akurat mój ulubiony smak, czyli słony karmel i izolacik, oczywiście smak ciasteczko. Jak ktoś ogląda, obserwuje mnie na Instagramie, to wie, że to jest mój ulubiony smak i też go nie zmieniam, cały czas na okrągło jem ten smak. Tak jak Wam też wspominałam przy posiłku przedtreningowym, zazwyczaj izolat mieszam sobie z wodą do uzyskania takiej gładkiej konsystencji, wrzucam sobie do zamrażarki i następnie wyjmuję, czasami na chwilę do mikrofali wrzucam, żeby się troszeczkę rozpuściło, ale lubię taką konsystencję lodów, mi jakoś najbardziej odpowiada, nie lubię jak jest odżywka taka mocno leista, ale to jest kwestia gustu, więc kto co lubi. Zaraz zobaczycie efekt finalny, jak to będzie wyglądało już po nałożeniu tych wszystkich składników. Jeśli chodzi o makro, to wygląda to następująco. Mam w tym 40 gram białka, tłuszczu 0, teoretycznie, bo tam wychodzi 3, ale dopuszczalne jest do 5 gram. Jeśli chodzi o węglowodany, to tutaj mam 70 gram. To jest bardzo mało, ogólnie mówię, bo moje podopieczne jedzą o wiele więcej, więc ja naprawdę z kaloriami tutaj nie szaleję, ale później Wam w dalszej części wytłumaczę dlaczego. Dlaczego wcześniej jadłam bardzo dużo, jak zacząłem współpracę z Łukaszem, dlaczego jem teraz bardzo mało, ale to w dalszym odcinku, więc warto oglądać dalej. Tutaj nie wspomniałam, 50 gram lodów. Jakby ktoś chciał wiedzieć, ile dodaję tych lodów. Nie jem całego pudełka i nie radzę jeść całego pudełka. Jeżeli ktoś nie potrafi się opanować i musi zjeść całe pudełko, to lepiej, żeby nie kupował tych lodów. I tak, jeśli chodzi o te kalorie, o których Wam wspomniałam, tutaj chciałam na to zwrócić uwagę, bo tak jak mówiłam wcześniej, miałam tych kalorii o wiele więcej. Teraz w tym momencie jem tych kalorii naprawdę o wiele mniej niż wcześniej. Pamiętajcie, że nic nie jest stałe, tak, jeśli chodzi o jedzenie. Tak? Jeżeli kiedyś jedliście o wiele więcej jedzenia, a teraz na przykład na tej samej ilości na przykład nie jesteście w stanie redukować, no to trzeba, że tak powiem, to zmienić, tak? I tutaj, że tak powiem, się nie mazać, bo w przypadku przygotowań do zawodów, no to tutaj nie ma, znaczy nikt Wam nie każe się przygotowywać na siłę, tak? Nikt nie stoi gdzieś tam z batem i nie mówi, że masz się przygotować do zawodu, bo tak. Więc to jest nasz wybór, to jest mój wybór i w momencie, kiedy zauważyłam, że takiej ilości jedzenia, jak miałam wcześniej, jednak jest to zdecydowanie dla mnie za dużo, tak, że musimy za każdym razem więcej obcinać. Z każdym rokiem po prostu coraz mniej jadłam i coraz mniejsze ilości jedzenia dostarczam. Pomimo tej małej ilości jedzenia, jaką dostarczam, te efekty są nadal, tak? Dalej robiłam progres, dalej zmieniała się sylwetka, więc to było dla mnie wyznacznik, to jest dla mnie najważniejsze. Nie to, że nie patrzę na to, co było kiedyś, tak? Że kiedyś mogłam zjeść o wiele więcej, a teraz już nie mogę, tak? Rzeczy się zmieniają. Też bierzcie pod uwagę fakt, że na przykład na moim przykładzie ja mam 34 lata, tak? I z każdym rokiem robię się coraz starsza, więc ten mój metabolizm, nasz metabolizm spowalnia i nie możemy już
tyle jeść, co kiedyś, tak? I powiedzmy super ekstra się czuć, redukować i mieć wspaniały humor. Każdy rok, każde kolejne przygotowania mogą być cięższe, tak? W moim przypadku są coraz cięższe, tak? Robię coraz więcej cardio, mniej jem, musimy różne rzeczy kombinować i no i cóż, no, ja jestem świadoma tego, to jest mój wybór, tak jak wspomniałam Wam na początku, nikt mnie do tego nie zmusza, więc ja sobie swoje posiłki tak urozmaicam, żeby po prostu każdy posiłek mnie cieszył, tak? Ja się najadam oczami, ja w każdym posiłku daję sobie coś, co lubię. Tutaj w tym posiłku to jest ogólnie mój ulubiony. Lubię żelki, lubię biszkopty, lubię te lody niskokaloryczne i ten posiłek zostaje do końca, do samej Olimpii. Tego posiłku nie będę zmieniać, bo po prostu daje mi jakąś taką psychiczną, taki psychiczny spokój, że mam coś, co lubię. I to też warto zastosować. Nie obcinać, nie zmieniać sobie posiłków, nie, że tak powiem, się zażynać jakimiś posiłkami, których nie lubimy, bo wcześniej czy później takie osoby widzę, że pękają, rzucają w ogóle trenowanie, przygotowania i mówią, nie będę tak żyć. Wszystkie osoby odmawiam i przez to nie mogę korzystać z życia, więc ja cieszę się, że mogę mieć takie posiłki, które lubię. Wam też proponuję sobie do diety wrzucić coś, co lubicie, ale szukać jakichś na przykład zdrowych zamienników, właśnie zamiast zwykłych kalorycznych lodów, to takie niskokaloryczne, tak? Wrzucić sobie, nie wiem, 4-5 żelek, tak? Nic się nie stanie, a zawsze głowa troszeczkę jest oszukana, że dostarczyliśmy coś słodkiego, nie? I teraz tak, to jest mój trzeci posiłek, to będzie posiłek bez węglowodanów, teoretycznie, bo zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. W tym posiłku, ten posiłek w ogóle rozdzieliłam na dwie części. Ogólnie stosuję tą zasadę dosyć często, bo lubię zjeść i na słono, i na słodko, więc w moim przypadku to wygląda tak, że w jednej części jem, tutaj jest tatar, wiadomo, z ogóreczkami, z cebulką, z musztardą, a druga część, czyli deser, to będzie taki pudding, który dostaniecie w Biedronce, proteinowy, i to jest druga część mojego posiłku. Jeśli chodzi o makro, to wygląda to tak, że tutaj mamy ogólnie 40 g białka, 10 g tłuszczy no i teoretycznie 0 węgli, tak? Ten pudding ogólnie w całości ma tak mniej więcej 9-10 g węgli, ale powiedzmy dopuszczamy tą ilość, nic, że tak powiem, się nie dzieje, dalej redukuję, więc jestem na, że tam powiem, deficycie i te obwody mi schodzą, więc no, to się najbardziej dla nas liczy. No i tak, no i ja wcinam, a później Wam pokażę kolejny posiłek, jak wygląda. Pokażę Wam, jak robię kolejny posiłek, czyli piąty, to będzie omlet. To też będzie posiłek białkowo-tłuszczowy. Jak widzicie, tych węglowodanów no nie mam za dużo. Wszystkie węglowodany zostawiam sobie na wieczór, ponieważ lepiej mi się śpi. W przypadku swoich podopiecznych też tak robię, ponieważ brak węglowodanów widzę, że jednak nie wpływa zbyt korzystnie na sen. Ciężko zasnąć, szybciej się robimy głodni, burczy w brzuchu, więc w moim przypadku tak jest. Ja sobie wszystkie, no właśnie wszystkie, aż 30 gram tych węglowodanów, tak, 30 gram, zostawiam sobie na wieczór. Ten kolejny posiłek, tak jak mówiłam, to będzie omlet. Do niego użyję 5 białek jaj, jedno żółtko. Dodatkowo dodam jeszcze mąkę migdałową, którą polecam właśnie do omletów białkowo-tłuszczowych, bo zawsze ta konsystencja tego omletu będzie bardziej zwarta. Jeszcze będzie proszek do pieczenia albo soda. Ja akurat mam pod ręką proszek, więc dodam proszek.
Tutaj mam rozpuszczony słodzik z wodą. To też dodamy. No i możemy zacząć robić. Oddzielamy białka od żółtek, wiadomo. Można zawsze też kupić białko w butelce. W sklepie Muscle Power możecie dostać właśnie takie białko w butelce. Jest wygodniej, jak ktoś nie lubi tej czynności robić. I będzie 15 gram. Dobra. Z 15 gram troszeczkę proszku. Wkładamy. Teraz jedno żółtko. Tak jak wspominałam. I co, mieszamy z powrotem. Jeszcze dodamy do tego taki jogurt Skyr bez dodatku nabiału Alpro. Jest taka cała seria proteinowa. Tutaj nie wiem, czy widać jeszcze high protein. Ja sobie dodaję troszeczkę do omletu, wtedy ten omlet jest taki bardziej sernikowy. Osoby, które robiły sobie na przykład omlet z serka wiejskiego, albo z twarogu, albo też ze skyru, wiedzą, o co chodzi, że taki robi się troszeczkę taki konsystencja jak w serniku. To jest bardzo dobra opcja, jeżeli ktoś tak jak ja nie toleruje nabiału. Ten nabiał ogólnie w mojej diecie jest, ale jest naprawdę w takiej bardzo małej ilości, że nie widzę po sobie, żeby działał na mnie jakoś niekorzystnie. Ale jeżeli na przykład widzę, że bardzo trzymam wodę, że jestem taka spuchnięta, że mam jakieś różne dolegliwości żołądkowe, to wtedy eliminuję całkowicie nabiał. Przed zawodami samymi też już nie jem nabiału, bo widzę, że no, ta forma nie jest taka, jakbym chciała, żeby była. I tak samo w przypadku też swoich podopiecznych też radzę w tym czasie po prostu zrezygnować. Ale zamienników różnych jest dużo, więc wcale nie płaczę z tego powodu. No i sobie mieszamy. Omlecik już jest gotowy praktycznie, więc 5 minut i jest już gotowe. Tylko wystarczy usmażyć. Jak ktoś mi ogólnie mówi, że nie ma czasu na gotowanie i dla niego tak ciężko w ogóle cokolwiek zrobić, to jest, no nie wiem, nie jestem w stanie wyobrazić tego, bo jak widzicie sami, ten ostatni posiłek, ten tam gdzie był ten tatar, no to wyjęcie z lodówki tatara, przełożenie na talerzyk, pokrojenie sobie ogórków, cebulę sobie nawet więcej do pojemniczka wsadzam i zamykam ten pojemniczek, żeby nie kroić za każdym razem. Dodać musztardę i wyjąć z lodówki ten deserek, ten pudding, to naprawdę, słuchajcie, to jest 2 minuty, dosłownie 2 minuty. Więc jak ktoś mi mówi, że nie ma czasu szykować posiłków, to ja po prostu, to jest dla mnie wymówka i tyle, no. Po prostu nie chcę, nie szuka nawet sposobu. Pycha. No i tak, kochani, jak widzicie, te posiłki są różnorodne, bardzo wyszukane. Bardzo skomplikowane, jak widzicie, więc jak mnie już jakiś czas obserwujecie, to pewnie widzicie, że może to jest dla niektórych nudne, no ale ja cały czas jem takie same posiłki. Zauważyłam, że ludzie się dzielą na takie 2 grupy. Jest jedna grupa, która tak jak ja może jeść praktycznie cały czas to samo. Ja bardzo rzadko wymieniam ogólnie wszystkie posiłki, zazwyczaj jakieś pojedyncze.
Jest grupa osób, którym po tygodniu wszystko się nudzi i potrzebują co chwilę zmieniać, potrzebują jakiejś inspiracji, żeby, najlepiej w ogóle, żeby ktoś przyszedł i im zrobił te posiłki. No i z własnych obserwacji widzę, że osoby, które tak jak ja lubią prosto zjeść szybko, bez jakiegoś takiego siedzenia, ślęczenia w kuchni, bo ja nie ukrywam, ja nie lubię aż tak strasznie siedzieć w kuchni. Mam naprawdę dużo obowiązków, więc w ciągu dnia i po treningu jak jestem, to muszę ogarnąć swoje jedzenie, muszę ogarnąć maile, dodatkowo jeszcze mam dodatkową fuchę, więc muszę mieć na to wszystko czas i takie osoby ogólnie, o Jezu, no i byłoby, takie osoby właśnie jak ja zazwyczaj sobie bardzo dobrze radzą i z dietą, i z treningami, mają fajne efekty, a osoby, które takie wybrzydzają, które tam ja się nudzę, Ania, co ja mogę zjeść, bo ja już nie mogę patrzeć na te jajka, ja już nie mogę patrzeć na te mięso, no niestety, ale szybko rezygnują. Tak niestety jest. Więc można, powinno się, tak? Powinno się usiąść i pomyśleć, tak? Że może lepiej nie wybrzydzać, spróbować tylko jakiś dodatek zmienić, na przykład jakieś warzywo, owoc, no nie wiem, zamiast smażyć to sobie upiec. Jest dużo takich wariantów, można naprawdę kombinować w kuchni, wystarczy tylko usiąść, a jak nie mamy nawet pomysłów, to słuchajcie kochani, jest taka prosta zasada i naprawdę to ona działa. Siadamy przed komputerem albo przed telefonem i wpisujemy w wyszukiwarkę pomysły na posiłki białkowo-tłuszczowe i wyskakuje Wam 1000 stron z różnymi pomysłami, co możecie zrobić na taki posiłek. Tak samo 1000 pomysłów, jak zrobić omlet. Naprawdę już mamy są takie czasy, że na wszystko można znaleźć odpowiedź w internecie. Jak czegoś nie wiem, to po prostu szukam w internecie i zazwyczaj znajduję. Jakby ktoś nie wiedział oczywiście, że jest takie coś jak wyszukiwarka. No i teraz przykrywam, jak to też może niektórzy nie wiedzą, przykrywam sobie omlet i w tym momencie ten omlet sobie ładnie wyrośnie i nie będę musiała go przewracać. Ja go nie przewracam właśnie z tego względu, żeby mi się nie rozwalił w trakcie tego obracania i on tutaj się zetnie też z góry, tak? On będzie miał taką właśnie strukturę sernika i to odpowiada, jak ktoś lubi bardziej takie przypieczone, no to może sobie odwrócić. Ja wolę tak jak jest teraz. I teraz tak, na wierzch zawsze sobie polewam ten omlet jakąś tam polewą i zazwyczaj to jest po prostu odżywka. Tutaj akurat pożyczyłam od Łukasza czekoladową, tak dla odmiany. I na przykład czasami dodaję sobie jakieś masło orzechowe. Akurat tutaj mam z cheat meala. Dodaję troszeczkę tego masła, trochę więcej wody i wtedy taka powstaje taka, wiecie, taka polewa taka gęsta. Albo po prostu zwykły izolat na chwileczkę do zamrażarki. Ta polewa się taka troszeczkę zrobi taka bardziej gęsta i jak ostygnie mi omlet, to wtedy polewam sobie właśnie ten omlecik. Jest pyszny, naprawdę pyszny. Tutaj będzie 20 gram. O, idealnie, o, troszeczkę więcej, nic nie szkodzi. Białka nigdy za dużo. I tak wygląda polewa, taką konsystencję mniej więcej sobie robię. Teraz do zamrażarki pójdzie dosłownie, nie wiem, na 20-30 minut. O, jest już gotowy. Niektórzy może nie wiedzą, ale pracowałam ogólnie w gastronomii jako kelnerka, barmanka. Wszystkie praktycznie stanowiska przeszłam. I kuchnię ogólnie lubię. Bardzo lubię jakieś tam różne nowe przepisy wymyślać i ogólnie też lubię przepisy, które się szybko robią. Teraz bardzo doceniam. Im szybciej, tym lepiej. A jak jeszcze smakuje, to jest super, cudownie, cieszę się wtedy.
No i tak, i teraz polewamy sobie omlet. Omlecik zrobiony. Ja oczywiście muszę wszystko do końca wyskrobać. Wiecie, jak to jest na redukcji. Łukasz się ze mnie śmieje, że mówi daj, ja pozmywam, a ja mówię nie, jeszcze muszę wyskrobać, bo jeszcze dużo jest tam. No. I tak prezentuje się mój posiłek numer 5. Jest bardzo duży. Ale ogólnie nie narzekam, ja się najadam tymi posiłkami, naprawdę czuję się dobrze, nie ściemiam tutaj, tak jakby naprawdę było kiepsko, to bym wam powiedziała, że myślę cały czas o jedzeniu, ale jest naprawdę ok. Wody schodzą, po tym jak wejdziemy na tą wagę 77 kg, ja będę chciała troszeczkę tą wagę utrzymać, troszeczkę więcej dodamy tego jedzenia i później już jak będę znowu wchodzić na redukcję już przed zawodami, to będziemy musieli obciąć prawdopodobnie właśnie do takiego makro jak mam teraz obecnie, więc te posiłki właśnie tak będą wyglądać. Mi to bardzo smakuje. Dajcie znać, czy spróbowaliście mojego przepisu, czy któryś z posiłków Was zainspirował i też go tak robicie. Będzie mi bardzo miło, jak napiszecie w komentarzach. A ja idę jeść. Ostatni posiłek będzie wyglądać następująco. Tutaj jest połówka tortilli. Już tłumaczę dlaczego. Ogólnie można kupić małą tortillę, mały placek, ale ja jakoś nie mogę znaleźć w sklepie, jakoś bardzo trudno teraz dostać, więc tak po prostu stwierdziłam, że sobie będę brała połówkę dużej tortilli, zawijam sobie, kładę sobie serek taki topiony na tą tortillę, do tego dodaję sobie kurczaczka pokrojonego, taki kupuję filet wędzony z piersi kurczaka, jest pyszny, naprawdę mi tak smakuje. I nie ukrywam, że też jestem leniwa, żeby sobie usmażyć czy upiec kurczaczka, więc idę na łatwiznę. I to jest kolejny dowód na to, że jak chce się szybko zrobić posiłek, to można. Kroję sobie plasterki. Tutaj akurat kurczaczka będzie 120 gram. Ile mi wlezie, to zawijam w tortillę, jak coś dostaję, to zjadam. Jak ktoś stwierdza, że na przykład nie mieści się wszystko, bo tutaj jest ten placek mały, zawijam sobie, wiadomo, tak, w tą tortillkę, wrzucam sobie tutaj na grill, też fajny sprzęt, polecam sobie coś takiego zakupić, bardzo wygodne. Zapiekam sobie, nakładam sobie na talerz, kroję sobie warzywka, jakiś pomidorek, ogórek, albo jakaś sałatka gotowa, którą można kupić w sklepie, albo buraczki też zrobione. I tak wygląda jedna część mojego posiłku. Druga część posiłku to będzie babeczka. Niektórzy już wiedzą, o jaką babeczkę chodzi. Zaczęłam takie babeczki robić sama, czyli to taki wyrób własny. I taka babeczka ma 30 właśnie gram węglowodanów, 10 gram tłuszczy i żeby się nie pomylić, 20 gram białka. Tak, 25 gram białka. To jest połówka babeczki, którą pokazuje na story proteinową, czyli tą wersję fit, i to jest po prostu połówka tamtej dużej. Wcześniej robiłam sobie takie proteinowe pancake'i dla osób, które są tak leniwe jak ja. Też polecam bardzo, bo macie tu gotową mieszankę,
którą sobie wsypujecie do jakiejś miseczki, jakiegoś pojemniczka, 50 gram miarkę, zalewacie sobie wodą, albo na przykład ja dodaję mleko roślinne, miksujecie sobie i na patelnię robicie sobie małe pancake'i, bardzo wygodne, szybko robicie, więc dla osób, które tak jak ja chcą sobie szybko przygotować posiłki, polecam. To jest firma Cheat Meal, to wszystko dostaniecie w sklepie Muscle Power. Ale teraz ogólnie tak na zmianę sobie robię, albo raz pancake'i, a raz te ciasteczko wrzucam sobie go do mikrofali na 30-40 sekund. Tam się środek jest taki, wiecie, jakiś tam krem jest, jakaś tam czekolada, więc to się wszystko rozpuszcza, ten ciastko zmięknie i jem. I to mi wystarczy na koniec dnia, to jest po prostu, wiecie, ta wisienka na torcie. Jest idealnie. Ja mogę wtedy iść spać, zadowolona i szczęśliwa. I tak właśnie wyglądają moje posiłki, jeśli chodzi o dzień treningowy. Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Byłoby mi bardzo miło, jakbyście w komentarzach napisali mi, co byście chcieli jeszcze zobaczyć, jakie tematy Was interesują. Wszystkie sugestie Wasze bierzemy pod uwagę. Jeśli chodzi o ten ostatni posiłek, to efekt finalny zobaczycie tutaj na zdjęciu, jak to wygląda po zawinięciu i dodaniu tych wszystkich dodatków. Jeśli chodzi o suplementację, którą stosuję, to wieczorem zazwyczaj, tutaj mi brakuje witaminki D3, akurat mi się skończyła, więc od Łukasza będę musiała pożyczyć. Omega, magnez i multivitamina, do tego jeszcze witaminka D3, tak jak widzicie, to jest u mnie taka podstawowa ta suplementacja i to byłoby wszystko, jeśli chodzi o dzień treningowy. Na pewno pojawi się również dzień nietreningowy, też Wam pokażę, jak wyglądają te posiłki. Mam nadzieję, że miło Wam się oglądało ten odcinek. Pamiętajcie również o moim kodzie rabatowym ANKA10, który daje Wam 10% rabatu na cały asortyment w sklepie Muscle Power. Pamiętajcie również, żeby subskrybować kanał. Jak Wam się podobał ten odcinek, to łapka w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.